Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj temat kolektorów rurowych, bufora, ogrzewania, CW, zbiornika 300-litrowego, 900-litrowego i no już prawie zdrowia. I w ogóle, także godzina jest, słuchajcie, 9:30, 4 styczeń, luty, marzec, teraz kwiecień mamy, tak? 4 kwietnia, w nocy przymrozek był, -2, teraz jeszcze czuć taki chłód, ale już chyba jest około +5, zaraz zobaczymy. I ogrzewanie w domu się wyłączyło, jak widzicie nawet jest wietrzenie, nawet specjalnie wyłączyłem ogrzewanie, żeby nie przegrzewać domu niepotrzebnie, bo temperatura na zewnątrz jest dosyć jeszcze niska, słońce już grzeje i krzywa jeszcze nie zeszła tak nisko, żeby też mniejszą temperaturę na grzejniki dawać, ale to nie ma sensu, bo kolektory teraz przyjęły, że tak powiem, no już nie ogrzewanie, bo przed chwileczką jeszcze było delikatnie ogrzewane, ale interesuje mnie, ile energii zostanie wsadzone teraz dalej w zbiornik CW i w bufor. Ja tu nie mam ciepłomierzy i nigdy nie będę miał ciepłomierzy, dlatego że zbiornik 900-litrowy jest w ciągłym przepływie, albo nie jest w przepływie i to by było wszystko przekłamane, bo też ciepło z pompy ciepła by było używane, że tak powiem, przeliczenia tego z kolektorów. Także robię bardziej takie z pojemności, że tak powiem, zbiornika i tak dalej. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. I tak, tu mamy 66 rur heatpipe, kierunek południowy wschód, kąt 55 stopni, tu jest kicia i słoneczko nam świeci, jeszcze nam świeci, jakby patrzeć po cieniu, o, może po cieniu popatrzymy. 9, no to jeszcze tak jest przed kolektorami, także trochę jeszcze poświeci no to słoneczko. I idziemy zobaczyć, jakie są temperatury na buforach, bo raczej zbiornik nie będzie pracował. O, moja małżonka się tu nie będzie pracował dzisiaj do wieczora, czyli tak, układ jest taki, bufor 900 litrów, ale dzisiaj o kolektorach, czyli kolektory grzeją najpierw zbiornik 300-litrowy do CW z pompą ciepła, później to, co to wężownica nie przełapie, idzie tutaj na te dwie wężownice. Każda ma po 1,7 m2, tu jest 1,6 m2, że tu jest stalowa wężownica, chyba tutaj są miedziane wężownice i później tutaj, jak się pojawia 40 stopni na powrocie, to jeszcze jest grzany ten zbiornik, ale on raczej jeszcze nie będzie grzany, bo tutaj jest gdzie tej energii po prostu pchać. I tak, już momencik, moja szybka żaróweczka. Dobra, o, i luks. I tak, bierzemy temperatury z zbiornika. Górny czujnik 37, środkowy 38. Tutaj zbiornik tyle, co przestał pracować, tyle, co przestała pracować pompa obiegowa od pompy ciepła, także jeszcze także no w miarę wyrównana jest temperatura zbiorniku. Górny, czyli mówiłem tak, górny, środkowy, dolny jest tam na dole, ale tu jest z niego 29 stopni, także mamy 29 na dole, 31 w środku, a i 31, tak mi się wydaje, też na górze, także tak to, słuchajcie, wychodzi. Pompa ciepła się wyłączyła, no na zewnątrz jest 8-7 stopnia. Dalej mamy, słuchajcie, układ do tego jest to łatajstwa. Tu jest ten zbiornik do CWU 300-litrowy, do którego w pierwsze wpada priorytecie, a tu jest ten ostatni 500-litrowy zbiornik. Tu jest zawór 3-drogowy i jeśli pojawi się tutaj, o dokładnie tu 40 stopni, co widzi ten termostat, łączy się zawór 3-drogowy i będziemy lecieć przez ten zbiornik. Także teraz na daną chwilę może tak, o, powiem wam tak, 29 stopni idzie na kolektory w tym momencie. Pierwszy kolektor podnosi do 43, drugi do 48 i trzeci podnosi nam do 57 stopni. W 300-litrowym zbiorniku jest, właśnie to też ważne, 51 stopni. Także mamy praktycznie wszystkie informacje i myślę, że teraz trochę więcej tej energii wejdzie. Przypomnę, że ten układ już troszeczkę pracuje. Mnie interesuje teraz jak już CO się zagrzało,
w domu się zagrzały, nie pracuje właśnie, jak ten zbiornik będzie stał w miejscu. Mnie to właśnie obchodzą, jakie teraz będą temperatury, bo wcześniej to, co tutaj wpadało, no to zabierane było na centralne ogrzewanie od razu i było wykorzystywane, nie? A przez to, że teraz startuję tym zbiornikiem z 31 stopni, nie z 37, jak przedtem pompa ciepła dobijała, to wejdzie dużo więcej energii, bo jak mi nie było, pracuję w niższym pułapie temperatury. Także zobaczymy z ciekawości. A z drugiej strony zbiornik CW jest na 50 stopni nagrzany, to tam już jest wyższa temperatura. Czyli tutaj będzie więcej pchał, ale policzymy to po prostu 1,6 kW to jest podniesienie 1 litra i o 1 stopień 1000 litrów. To mówię, 900 litrów wyliczę, to tak fajnie się liczy, że to jest 1 kWh ciepła. Jak podniesie się o 1 stopień, a 300 litrowy to się przeliczy. No i już. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i niestety tak to w życiu bywa. 13:12. Jeszcze o tej porze, zaraz nawet chyba, słuchajcie, wyjdzie. Powinno tutaj śmiało świecić to słoneczko i co tam się dzieje? I naginać, także kiteł. Ty futrzaku idziesz, co? O, świeci nam ładnie. Także po cieniu widać, że to jeszcze słońca. Także idziemy zobaczyć już na temperatury, której żeśmy zaczęli o 9. Kurde, nie pamiętam. Tutaj przy końcu działam, także w międzyczasie i zobaczmy, jak te temperaturki. O, nawet się obiegi wyłączyły. U mnie to jest, przy okazji wam powiem, tak zrobione, że ta pompa obiegła, znaczy ten czujnik temperatury, może tak, z pierwszego co wychodzi, ten sterownik pilnuje, żeby przy 56 stopniach włączyła się dodatkowa pompa obiegowa. Ta się ma przy 60 włączyć, a ta się różnicowo ma włączyć. Jak tu jest 50, ile tu jest, kurde, 56,1, to przy 66 chyba tam 2 ma się włączyć jakoś tak. Ale jak na razie, a nie, tak, ta przy 65, a ten przy 60, coś mi się pomieszało. Czy nie? A nie, ten przy 55 się ma włączyć. To przy ilu ten się ma włączyć? Ja już, kurde, zapomniałem. Tak, 56. Coś poprzestawiałem, czy co? Czekajcie. Zaraz się ruszy temperatura, zobaczymy, czy na tym drugim ruszy. Ja nie wiem, czy tego właśnie nie przestawiałem, gdzieś później jeszcze. Coś tu nie robiłem. Ja już tu, kurde, za dużo tych różnych cały czas przestawię. F11, nie, 61. Ok, ale jaka jest histereza? 1, 62 ma się włączyć. Tak, 62, no to tak o ten 1 stopień. Jakby wskoczyło 61. To chyba tam przeskoczyłem 1, ale to już nie ma znaczenia. I ten idzie różnicowo, także dobra, bym się zakręcił. O, zobaczcie jak ładnie. 40 stopni na górze zbiornika, na środku 40 stopni i na samym dole mamy 34,5. Ten czujnik na dole jest poniżej wężownicy. Tutaj jest jeszcze poniżej wężownicy, już nie było go jak narysować. Drugie jest na środku. Tak naprawdę już patrzę po wężownicach. Środkowy jest powyżej. Tak jest. Ten jest najniższy jest poniżej wężownicy, środkowy jest powyżej tej drugiej wężownicy. No i ten górny jest prawie na wysokości, nie wyżej. Tutaj mamy czujnik, a wyjście do CW mamy tutaj. Wężownica CW, także u mnie jak układ pracuje, to CW najpierw z tego zbiornika wychodzi, jakieś teraz 15 stopni, bo tu wchodzi zimna. Później sobie leci na wężownicę, ogrzewa się tyle ile zbiorniku. Jeśli teraz 40 stopni, to wychodzi 40 stopni bez problemu przy małym przepływie. Przy dłuższym 1 stopień niżej spadnie i idzie do tego zbiornika, a ten zarządza. Jeśli w nim jest odpowiednia temperatura, tak jak trzeba, no to pompa ciepła się nie włączy. Jeśli jest poniżej 42 stopni, jakoś tak jest, no chodzi między 41 a 43, to cały czas dobija. Jeśli kolektory zagrzeją ten zbiornik, to nie ma problemu i to sobie, słuchajcie, działa. Także już zbiornik ładnie do 40 nabity, a 300 litrowy podniesiony do, a nie chodzi żadna pompa obiegowa na razie. Do 60, nie, to nie jest, to jest solar. Oj, kurde, nie mogę ci
56. Tutaj dużo nie poszło, przez to, że ustawione są te pompy obiegowe, żeby goniły. Bo główna pompa obiegowa, słuchajcie, jest przy zbiorniku tym i ona działa na różnicowe, a tu jest dodatkowa pompa obiegowa. I główna pompa obiegowa właśnie działa to, co wchodzi z trzeciego, o właśnie się włączyła główna, a te dwa tutaj po drodze, bo czasem jak rano słońce wstaje, to świeci na tego szybciej albo na tego później i to wiecie, kombinacje różne były i te dwa są osobnym sterownikiem jeszcze sterowane. Każdy sterownik daje na drugą pompę obiegową, na dodatkową, żeby goniła. Dodatkowo jest nieograniczona, idzie pełnym pędem, a główna tam jest ograniczona. Ja akurat sobie ją tak, bo nie wiem jaki przepływ był dokładnie tutaj, ale sobie no różnicowe popatrzyłem, żeby mi nie wyrzucało zbiornika. O i taki sobie różnicowy, właśnie to jest 12 V. Cyk, 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 regulujecie. 9 V teraz jest właśnie ta główna, co jest tam schowana. A tu jest dodatkowa, gdzieś tam, o, tu jest dodatkowa pompa ciepła. Pompa obiegowa. A jeszcze cały układ jest pilnowany, słuchajcie, przez to. No i oczywiście jest pilnowany przez magazyny energii. Także bardzo fajnie już podniosło. Ile to? 10 stopni podniosło? Czy 9? 9 stopni. Zobaczcie, 9 kWh ciepła w zbiorniku. Jeszcze chmurki są. Tam by przez 3 liczyć. Czyli tam jak je podniesie o 10 stopni, to jest jakieś 3 kWh. Jeśli tak wychodzi. No, bardzo fajnie. Ten zbiornik na wieczór tak naprawdę mi wystarczy. Jakby nie było zimno, bo jednak do domu też trzeba tej energii dostarczyć, to może się zdarzy, że się pompa ciepła nie włączy, ale jak będzie przymrozek, to na pewno się włączy, bo krzywa pójdzie do góry i stwierdzi, że trzeba grzać, bo w zbiorniku jest za mało. A teraz w cieniu jest 17,5 stopnia, ale taki wiatr jest chłodny, taki kiepski jest wiatr. No dobra, czekamy aż zejdzie słońce z kolektoru i jestem już tutaj ciekaw, ile będzie. Bo tego wam nie pokazałem. Idzie teraz pompa obiegowa. Teraz jak to pracuje, nie? Bo teraz nam wchodzi tak. Z kolektora wychodzi nam 62 stopnie. Wpada nam do zbiornika 300 litrowego. Już się wyłączyło. Do tego nam wpada, prawda? Tutaj się wykręci i z niego wychodzi. Tutaj mam czujnik temperatury. Z niego wychodzi z tego zbiornika 52 stopnie. Później te 52 stopnie sobie przelatuje przez te dwie wężownice. Wylatuje tutaj i z tego nam zostaje 33,8. I tak to się, słuchajcie, kręci. A później jak już pójdzie w tamten zbiornik, to już wychodzi na kolektory zimne i moment je odłącza. A potem one są na południowy wschód, żeby właśnie po południu w lecie na nie w ogóle słońce nie świeciło, bo wtedy i tak jest potąd energii jakiejkolwiek, a właśnie okres przejściowy, zimowy to są w najlepszym kierunku na mojej działce. Tak wychodzi. No i już 16:30, cień jest tutaj, trackery w słoneczko patrzą, także słonka jeszcze tam sporo będzie. I co, idziemy zobaczyć jakie są finalne temperatury. Ja myślę, że może z 43 będzie. My tu mamy, wyrównało się. Na górze 43. Na środku mamy 41,5. Się ułożyły nam warstewki i na samym dole mamy 35,6. Także tak to wygląda. To co? Na kartkę to zapisać i spróbować to jakoś mądrze policzyć. No i bym zapomniał jeszcze, tutaj mamy drugi zbiornik 58,6. Także tutaj tu jest czujnik w połowie zbiornika i nic na to więcej nie wymyślę. Kurde. Jakoś to policzyłem. Tak, mamy temperaturę na starcie, czujnik górny 30, 37, środkowy 38 i dolny mamy, tu postawić może będzie lepiej, prowizorka jak zwykle, ale to nie problem. Dolny 28,9. I teraz tak, po nagrzaniu górny 43 o 12 stopni, środkowy 41,5 o 10,7 stopnia podniesione i dolny 35,6 o 6,7 podniesione, czyli tutaj nam średnia wychodzi 31, średnia wychodzi 40, także tutaj nam wychodzi 10 kWh ciepła, że
kolektory wypchały do zbiornika i CW mamy z 51 do 58,6, to nam daje 7,6 podniesione. Ja to tak dzielę na 3, wychodzi w miarę równo 2,5 kWh do tego zbiornika, także mamy 12,5 kWh, tak, że tak powiem, mniej więcej. A tutaj fajnie widać na wykresie z pompy ciepła, bo tutaj mamy to różowe, to jest czujnik. On jest to samo co górny czujnik, w tym samym miejscu włożony w buforze. I tutaj start był, każdy czujnik ma swoją jakieś swoje tam przekłamanie. I tutaj chyba start był 9, jakoś tak było, no 29,8, a do końca tutaj dobiło 42,1. Ja się tych chińskich trzymam, bo każdy ma swój błąd, swoją tolerancję i w tej tolerancji mierze to się mieści. Zobaczcie tutaj, to jest to, co z pompy ciepła wychodzi standardowo czarne, a to co do niej wchodzi, czyli zasięgnie pompy ciepła, wyjście pompy ciepła monoblokowej. I zobaczcie, temperatura wykładniczo, mówię tak, równolegle rośnie do temperatury bufora, dlatego że jest układ w grawitacji sobie lata. I powiem wam, jak przyjdą mrozy, to sobie spróbuję właśnie powyłączać wszystko, zasymulować brak prądu i nawet chyba pompy biegłowej nie trzeba będzie, bo grawitacyjnie cały czas ta woda będzie płynęła przez pompę ciepła. Tak mi się wydaje, zobaczymy. A tym bardziej, że jeszcze będzie większa różnica temperatur, to mi się wydaje, że powinno to zadziałać. Także smarkam niestety. Tak to wygląda. I inaczej wyglądać nie chce. Start nie był od samego spodu, także mamy około 13 kWh ciepła, mimo że coś tam chmurek troszeczkę przyszło i już instalacja pracowała. Jak dla mnie darmowe ciepło, kompletnie darmowe ciepło. Zbiornik nagrzany jest do ponad 40 stopni, co powiem wam wieczorem nawet jeszcze by mi pasowało zawór mieszający. Ja mam termostatyczny na wyjściu z bufora, mieszający i też działający z krzywej, podobnej do pompy ciepła, żebym sobie też taką niską temperaturę teraz na przykład jeszcze wieczorem, jak mi będzie potrzeba, oczywiście puszczał na grzejniki, a nie te 40 stopni mi pójdzie, bo tak naprawdę jak rzucę te 40 stopni, to ja w pewnym momencie wyłączam to ogrzewanie, bo zanim czujnik na ścianie złapie całą tą temperaturę, to już dom, że tak powiem, jest przegrzany, bo jednak idzie te 40 stopni z przewymiarowanych grzejników i przegrzewa ten dom. To ja nie lubię też, jak jest za ciepło i też coś w tym momencie trzeba pokombinować, i wtedy by tej energii jeszcze więcej zaoszczędził, bo by sobie latał w tych parametrach tylko takie, jak mnie interesują. Także taki właśnie zawór trzydrogowy, tak, chyba do mieszania, ale żeby sobie jeszcze z krzywą działał, to by było fajne. Wiecie, coś takiego jest, bo ja może będę szukał, ale może jest gotowe rozwiązanie. Może nawet do Maxa jest takie gotowe rozwiązanie, a będę musiał się z ciekawości do nich odezwać. Dobra, jak na razie eksperymentów ciąg dalszy, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i do następnego.